Trwa gra o wielkie pieniądze na hub gazowy w Polsce z udziałem Ukrainy i USA. W Niemczech rośnie presja na korektę polityki klimatycznej. Ruszyła nowa wojna, tym razem między Pakistanem a Afganistanem. Jest 27 lutego 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Polska i USA razem eksmitują Gazprom w regionie. Gra o wielkie pieniądze w Gdańsku. Europa Środkowo-Wschodnia ma kontynuować derusyfikację w sektorze gazu z pomocą USA. Polski hub gazowy ma być jednym ze szlaków, a w grze są wielkie pieniądze na odbudowę Ukrainy. Będzie to temat szczytu w Gdańsku. W dniach 24-25 lutego odbył się Transatlantic Gas Security Summit w Waszyngtonie. Wzięli w nim udział przedstawiciele 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Owocem spotkania było podpisanie porozumienia o wzmocnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisane m.in. przez Bułgarię, Grecję, Polskę, Rumunię, Węgry, Słowację oraz Ukrainę. Dokument zakłada rozwój dostaw gazu ze źródeł godnych zaufania oraz eliminację importu z Rosji w ramach współpracy europejsko-amerykańskiej. Celem jest rozwój infrastruktury oraz zmiana regulacji tak, aby ułatwić rozwój dostaw LNG. Wśród projektów służących tym dostawom zostały wymienione korytarz wertykalny łączący gazoporty w Grecji z regionem oraz polski hub gazowy z istniejącym terminalem w Świnoujściu oraz planowanym obiektem pływającym w Gdańsku. Rozwój dostaw tymi szlakami może przyspieszyć rozwój przepływu gazu w osi północ-południe wbrew tradycyjnemu szlakowi z Rosji na osi wschód-zachód. Udział w szczycie krajów jak Słowacja, Węgry, a nawet Serbia oznacza zaangażowanie ostatnich klientów Gazpromu w rozmowy z Amerykanami. Dokument to strategiczna odpowiedź na doświadczenia kryzysów gazowych z lat 2006-2022, które obnażyły ryzyka nadmiernej zależności od dostaw z Rosji. Oświadczenie jednoznacznie wskazuje kierunek: dywersyfikacja źródeł, rozwój infrastruktury LNG, integracja rynków i eliminacja barier nierynkowych, czytamy w komunikacie Polskiego Ministerstwa Energii. Resort przekonuje, że Polska aktywnie współtworzyła zapisy dokumentu, dbając o ich zgodność z prawem unijnym oraz stabilność i przewidywalność otoczenia regulacyjnego, czyli kluczową z perspektywy długoterminowych kontraktów i finansowania infrastruktury kwestię. Wspólne oświadczenie wzmacnia działania realizowane w ramach Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej PITEC oraz inicjatywy Trójmorza, nadając im nowy impuls inwestycyjny i polityczny, czytamy. Polacy chcą wykorzystywać inicjatywę Trójmorza oraz inne w celu wzmacniania więzi transatlantyckich w sektorze gazu. Współpraca z USA posłuży dalszej derusyfikacji rynku w regionie oraz zwiększeniu wykorzystania infrastruktury w Polsce. Z polskiego punktu widzenia najbliżej jest potencjalna umowa na dostawy gazu na Słowację. Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy zostaną zrealizowane za pośrednictwem polskiego Orlenu, czy bezpośrednio poprzez wpuszczenie Słowaków do przepustowości terminala pływającego. Warto przypomnieć, że klienci Polaków realizują także umowy bezpośrednie na dostawy z użyciem infrastruktury w regionie. Naftogaz z Ukrainy sprowadził w ostatnim czasie bezpośrednio LNG z terminalu Deutsche Regas oraz przez FSRU w Kłajpedzie. Trwają rozmowy Orlenu z firmami na Słowacji, jak SPP czy ZTC Group, na temat dostaw gazu do tego kraju. Istnieje także możliwość wykupu przepustowości drugiego terminalu LNG, czyli projektu FSRU 2 w Gdańsku, przez Słowaków. Gaz-System ma przeprowadzić procedurę badania rynku do połowy tego roku. Wstępne zainteresowanie FSRU 2 pochodziło z Polski, Litwy, Słowacji oraz Węgier. Polska we współpracy z USA aktywnie włącza się w proces derusyfikacji gazowej. Propozycja legislacyjna REPowerEU przyjęta w 2025 roku zobowiązuje kraje członkowskie Unii do porzucenia wszelkich umów gazowych z Rosją do 1 listopada 2027 roku. Chociaż Słowacja i Węgry zgłosiły zastrzeżenia do tych przepisów, zamierzając je skarżyć przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, rozstrzygnięcie może nastąpić już po zakończeniu kontraktów z Rosjanami. Rozmowy o dostawach nierosyjskich w Europie Środkowo-Wschodniej uwzględniały także współpracę Polski oraz Ukrainy. Istotnym wątkiem rozmów była rola Ukrainy w regionalnym rynku gazu. Polska podkreśliła potrzebę stworzenia modelu współpracy komercyjnej, który będzie w pełni zgodny z regulacjami unijnymi i zasadami zapasów obowiązkowych, podkreśla polskie ministerstwo.
Polska oraz Ukraina mogą wykorzystać infrastrukturę importu po stronie polskiej oraz magazyny nad Dnieprem do rozwoju hubu gazowego. Warunkiem jest jednak stabilność i finansowanie, które mogą zapewnić wsparcie USA także w ramach rozmów pokojowych. Amerykanie zawarli z Ukrainą układ surowcowy zakładający wspólny rozwój współpracy gospodarczej, także w energetyce, w celu finansowania odbudowy kraju. Część tych środków może wesprzeć projekty z udziałem Polski w sektorze gazu. Trwają rozmowy pokojowe USA, Ukraina, Rosja. Kolejne spotkanie Amerykanów i Ukraińców odbyło się 26 lutego w Genewie. Kwestią sporną pozostają koncesje terytorialne Kijowa, których wciąż oczekuje Moskwa. USA grożą sankcjami, jeśli nie dojdzie do układu. Co istotne, Amerykanie rozmawiają o odbudowie Ukrainy z Kijowem, nie zważając na brak postępów w rozmowach z Rosjanami. Kolejne rozmowy trójstronne mogą się odbyć na początku marca w Emiratach. Ukraińcy chcą zaś zgromadzić około 800 miliardów dolarów finansowania publicznego i prywatnego na odbudowę kraju po wojnie. W czerwcu 2026 roku odbędzie się Światowa Konferencja Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Jednym z tematów może być współpraca gazowa. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Reaktory równe wobec prawa. Orlen Synthos Green Energy chce wejść do gry o drugą elektrownię jądrową, tymczasem nadzór jądrowy będzie miał pełne ręce pracy przy pierwszym projekcie na Pomorzu. Wszystkie projekty są równe wobec prawa, a Państwowa Agencja Atomistyki może zbadać jeden wniosek naraz. Więcej na ten temat na stronie energydrink.today. Kłopoty węgla. Według danych opisanych przez Rzeczpospolitą zatrudnienie w górnictwie po raz pierwszy w historii spadło poniżej 70 000 ludzi. Wydobycie węgla w 2025 roku wyniosło ponad 42 miliony ton, spadając o 43% względem 2011 roku. Przyniosło 8,2 miliardy złotych strat. Nie dla opłaty zastępczej. Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w 2026 roku firmy objęte obowiązkiem OZE nie będą mogły wnieść opłaty zastępczej zamiast umorzenia zielonych certyfikatów, ponieważ ich ceny rynkowe są zbyt niskie. Teraz wieści z Europy. Na pomoc przemysłowi. Ministrowie gospodarki 21 państw unijnych, w tym Polski, wezwali do deregulacji w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej. Domagają się m.in. ulg dla przemysłu energochłonnego i korekty systemu EU ETS. Polska lekcja. Szwedzi ostrzegają sektor energetyczny przed atakami jak cyberatak na polski krajowy system elektroenergetyczny z grudnia 2025 roku. Według telewizji TV4 kraje nordyckie obawiają się ataku inspirowanego przez obce siły. Miliardy na sieci. Podobnie jak w Niemczech, tak w Hiszpanii wzrosną inwestycje w sieć w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. Hiszpańska Redeia wyda 6,5 miliarda euro na modernizację. To wniosek z blackoutu iberyjskiego. Presja na korektę. Niemcy są za poprawkami w systemie EU ETS. To na niektórych polach oznacza spowolnienie wdrażania Energiewende, jednak bez naruszania jej głównych założeń, ocenia Michał Kędzierski z Ośrodka Studiów Wschodnich, a więcej na stronie energydrink.today. Jeszcze wieści ze świata. Blackout trwa. Atak dronów Ukrainy pozbawił energii elektrycznej nawet 60 000 mieszkańców rosyjskiego Białgorodu. Są problemy z dostawami wody i ciepła. To odpowiedź Ukrainy na agresję rosyjską, której towarzyszą ataki na sektor energetyczny. Sankcjami w rozmowy. USA opóźniają termin sprzedaży aktywów rosyjskiego Łukoila z 28 lutego do 1 kwietnia, aby wywrzeć presję na Rosję w rozmowach pokojowych o Ukrainie. Sankcje wobec Łukoila i Rosnieftu uniemożliwią wykorzystanie ich aktywów. Chiny gromadzą ropę. Napięcie geopolityczne powoduje, że Chiny zgromadziły największe zapasy ropy na świecie. Gromadziły średnio 570 000 baryłek dziennie. Kupują także na potęgę złoto, windując jego cenę. Nowa wojna ruszyła. Pakistan ogłosił, że jest w stanie wojny z Afganistanem. Atakuje cele związane z talibami. Wcześniej talibowie atakowali instalacje pakistańskie. Ropa utrzymuje się około $70 za Brent. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w ten weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.